Co robi obecnie Edward Snowden w Rosji? Zapewne każdy zna wstrząsającą historię Edwarda Snowdena, słynnego demaskatora tajemnic NSA National Security Agency. i Bóg wie kogo jeszcze. Prawdziwego patriotę, który zdradził swój kraj, do którego nie może już wrócić. Jedni twierdzą, że grozi mu 30 lat więzienia, inni, że został skazany na karę śmierci wyrokiem podziemnego sądu, bowiem sprzeciwił się totalnej inwigilacji ludzi na całym świecie przez administrację USA. Walczył o wolność, równość, sprawiedliwość i o prawdę, które miały być konstytutywne w Stanach Zjednoczonych. Zaryzykował życie dla obrony wyższych wartości, z których Ameryka miała słynąć. W końcu uciekł z kraju i osiedlił się na stałe w Rosji, gdzie przebywa do dziś. Wspomnijmy jeszcze, że całe to wydarzenie miało miejsce za czasów prezydentury Baracka Obamy, który miał być wreszcie gwarancją spokoju, egalitaryzmu i sprawiedliwości, bo to pierwszy czarny prezydent. Świat miał się zmienić, a tu taki nieprzyjemny szwindel i machlojki, które zostały wyciągnięte na powierzchnię przez pracownika administracji rządowej. Te machlojki zresztą trwają do dziś. Nie zmieniło się absolutnie nic, a świat zalała jedynie potężniejsza fala brudu i ciemnoty, poprzez kompletne niezrozumienie tego, gdzie powinniśmy jako ludzkość zmierzać. Więcej na ten temat mówię w jednym z ostatnich filmów na kanale, który pojawił się także na karcie u góry ekranu. Snowden przez Hongkong trafił na lotnisko w Moskwie, gdzie przebywał podobno 40 dni, szukając azylu. Odmówiło mu go aż 27 państw, bojąc się rządu USA. Na załączonych kadrach znajdziecie Państwo listę tych państw, gdzie Snowden ubiegał się o azyl. Ja chciałbym się ustosunkować do paru wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, który odmówił przyjęcia Snowdena, bo niby dlaczego takiego człowieka należałoby przyjąć we własnym kraju. Sikorski mówi, wpłynęło pismo, które nie spełnia warunków formalnych podania o azyl. Ale nawet gdyby spełniło, nie dam pozytywnej rekomendacji. No oczywiście, że nie. Podobnego zdania jest Jan Krzysztof Bielecki, który mówi, że jesteśmy państwem sojuszniczym USA i nie można igrać z bezpieczeństwem. Co bardzo ciekawe, minister spraw wewnętrznych w tamtym czasie, Bartłomiej Sienkiewicz, nazwał w Radiu Z Snowdena odpowiednikiem Robin Hooda. I pyta Sienkiewicz, czy Robin Hood to bandyta, czy bohater. Dodaje, myślę, że niezależnie od tego, co się z nim dalej stanie, będzie w tej podwójnej roli przestępcy i Robin Hooda. To bardzo ciekawe. Bardzo mnie zastanawia kwestia tych sojuszy, że zawiązuje się je z demoniczną proweniencją czarta, a nikt nie zawiązuje sojuszy z prawdą. No to jest przedziwna sprawa. CIA, czyli nowe wcielenie KGB, Stasi, a także NSA National Security Agency. podsłuchiwało polityków na całym świecie, aby po swojemu rozdawać karty, aby narzucić wszystkim innym narodom swoją tyranię, a te oczywiście bezwzględnie klęknęły na kolana i pozwoliły się w sposób naturalny skrępować. Żadnego odzewu, żadnej reakcji, tylko milczenie, zmowa milczenia. Wyobraźcie sobie coś takiego.
człowiek stracił wszystko w obronie najwyższych cnót. Rycerz swoich czasów, w celu poprawy stosunków społecznych. A tutaj taki cios z każdej strony. Układy, brudne interesy i zwykły lęk diabelski. To się musiało źle dla świata skończyć, bo świat, który nie walczy o prawdę, będzie zawsze światem straconym. To musiał być dla Snowdena straszliwy cios, obłędny cios. W końcu jednak dostał azyl w Rosji. Twierdzi do dzisiaj, że nie zdradził żadnych tajemnic Putinowi. Ja w to nie wnikam. Tych ściśle tajnych i tych tylko tajnych tajemnic, bo takie podobno były, zostały wykazane w raporcie. To było oczywiście Rosjanom na rękę, że mogli w ten sposób w pewnym sensie upokorzyć potężnego wroga zza oceanu. Jednak sam Snowden nie miał złego zdania o Rosji. Zakochał się w niej. Ułożył sobie tam życie. Edward Snowden ma dziecko z rosyjskim obywatelstwem, urodzone całkiem niedawno, bodaj 2 lata temu, jak pokazują informacje na Twitterze. Na Twitterze można sobie także poczytać, co ma obecnie do powiedzenia. Udziela się medialnie, za pośrednictwem łączy internetowych, prowadzi coś w stylu takich wykładów o wolności słowa dla prasy, dla studentów z całego świata. Rosja, ta ówczesna forteca wroga, przyjęła go z otwartymi ramionami. Powstał o nim film. Ma na Twitterze 5 milionów obserwatorów. Jest bohaterem. Jednak znowu wybuchła wojna. W tej sprawie Snowden milczy do dziś. Gdyby się odezwał jakkolwiek, to gdzie miałby teraz uciec, skoro nikt go nie chciał przyjąć? Do którego kraju miałby się udać? Nawet do Polski, która słynęła zawsze z ofiarności i walki o wolność, już teraz nie można, bo Polacy to jest wielki i potężny naród, który do tej pory nie potrafi wykorzystać swojego potencjału. Jakże się teraz musi czuć Snowden? Jakże musi go dręczyć ten stan, gdy z bojownika walki o sprawiedliwość, o wolność, o miłość, o dobro, o piękno i prawdę, już tak powiem, żyje w kraju prowadzonym przez niedorzecznego przywódcę, który wcześniej z niego zrobił pionka, marionetkę we własnej rozgrywce politycznej. Co można począć teraz w tej sprawie? Snowden mówi, że Rosja to piękny kraj. Nie przeczę i że Rosjanie, zapewne jakaś ich część nie chce wojny. Ale jakaż ziemia na tym całym świecie może być piękna, gdy na świat wynosi całą masę bandytów? Proszę cię, zobacz ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Apel do światowych rządów w sprawie odwiecznej walki. Rządy, które nie wiedzą, gdzie nas prowadzą. Najgorsze jest to, że nic nie zmienia się w sprawie wolności. Po co Stanom Zjednoczonym statua wolności, kiedy Stany Zjednoczone wolności nie rozumieją? Wolność rozumieją poprzez dyktaturę. Ludzie boją się otworzyć usta. Wychodzą w niemych protestach na ulicę, a potem to wszystko gaśnie i powtarza się od nowa, pozwalając się naturalnie krępować. Do tego przecież żaden sąd światowy ani trybunał nie zdecydował się ukarać administracji USA. Wszystkich się karze, ale za diabelstwo nie.
Wszędzie sięgają ich wpływy, przerażające macki i potężny lęk. Rozlewa się jedynie fala totalistycznej powłoki czarta, zewsząd milczenie. Powinniśmy zrozumieć jedno, że zła nie da się usunąć ze świata. Do rozwoju, do postępu kulturowego potrzebujemy zła moralnego. Jeśli postęp kulturowy nie jest realizowany, wróci zło destruktywne, zatoczy koło i upomni nas. Mówię o tym w filmie Dlaczego wybuchają wojny. I powinniśmy być jak Snowden, nie bać się stracić wszystkiego, domagać się wolności i prawdy za wszelką cenę. Jednak prawda o nas samych byłaby zbyt okrutna, żeby ją przyjąć. Bo czyż można domagać się prawdy, gdy się walczy o przetrwanie? Gdy nie chce się zobaczyć tego, co jest niewygodne i nieprzyjemne dla nas samych. Gdy nie chce się przyjąć poczucia obowiązku za wolność. Wtedy rodzi się diabelstwo z ludzkiego lenistwa i lęku. Żeby przetrwać, trzeba kłamać. I dlatego ten nasz cały świat nieustannie się wali, a my jesteśmy już tym udręczeni. Boimy się, że stracimy wszystko i spadniemy na samo dno. A teraz mamy świat, w którym powinniśmy żałować, że nie walczyliśmy o wolność wcześniej. Przedstawiłem projekt kulturowego postępu Unde Malum, w którym tłumaczę, na czym polega istota wolności, skąd zło, dlaczego wybuchają wojny, dlaczego światowi przywódcy są niekompetentni i jakie kroki przedsięwziąć, by nikczemne rządy i korporacje nie prowadziły nas do zguby. To jest ten film, nowa idea dla zrujnowanego wojną świata. Wszystkie filmy, o których mówię tutaj, znajdziecie Państwo także w opisie do tego filmu. Nic się na świecie nie zmieni, jeśli my sami tego świata nie zmienimy. A Edward Snowden, co może teraz robić w Rosji? Przechodzi wielki kryzys potężnych wstrząsów, upadku wszelkich wartości i wszystkiego, w co wierzył. Nawet jeśli publikuje tam maila, posta ze swoim dzieckiem na Twitterze czy innym portalu, blogu, to wewnątrz musi być roztrzaskany w proch. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.